Witam kolejny raz dzięki uprzejmości ekipy ze sklepu Twoje Pióro. Mogę przedstawić produkt firmy Conklin. To Endura Deco Crest. Kartonowa taka obwoluta. Tutaj pudełko pokryte materiałem. W środku troszkę papierów i 2 naboje, w tym 1 w piórze. No i mamy tutaj model, który, jak mówiłem, nazywa się Endura Deco Crest. Nawiązuje do stałego modelu Deco Crest, który wypuszczono w 1905 roku. Jest takim, jak to się nazywa, filigranem otoczony, czyli takim wzorem. Klips oczywiście odginany. Na dole mamy właśnie tutaj na skówce nazwę tego modelu, a logo firmy na klipsie z góry płaski, nawiązujący właśnie do takich flat topów z dawnych czasów. Korpus tak samo zdobiony. Na końcu widzimy gwint i się domyślamy, do czego on służy. No i także płaskie wykończenie. W tym modelu mamy stalówki JOWO, sygnowane firmą właśnie Conklin. I tutaj, jak widać, także spływak. Sekcja średniej długości, bym powiedział. Pióro wykonane z żywicy, którą widać tam w środku, w czarnym kolorze. I metalowy, ten filigran nałożony właśnie na tą żywicę. Nie wiem, czy można to zdejmować. Pewnie jakoś tak, ale nie będę próbował i nie zachęcam, by to robić. Jak już to można się domyślić, skówka jest odkręcana, bo gwint było widać. Pióro jest dość długie. Tu gdyby ktoś trzymał, to na pewno ten uskok może trochę przeszkadzać. Można skówkę z tyłu zakręcić, natomiast no, jest to duże takie obciążenie do tyłu. Nie polecałbym. Zresztą pióro jest takiej słusznej długości, że myślę, że do średnich maksymalnie, tylko wielkie dłonie by trzeba mieć, żeby tu to było za małe. Pióro, ostrzegam, wykręcany konwerter standardu International, pasują także naboje. Także to pierwszy rzut oka na to pióro. Porównanie wielkościowe z parkerowskim duofoldem Centennialem, Sonetem, Lameall-Star i Pelikanem 140 wykazuje, że to takie grubsze pióro jak duofold, tu grube i długie, takie mniej więcej Soneta. Długość 13,7 mm długości ma pióro z założoną skówką i 11,8 mm bez skówki. Średnica sekcji to centymetr, a korpusu 12,5 mm. Całość, jako że ma trochę metalu, waży 47 gramów. W tym modelu mamy stalówkę, jak już mówiłem, JOWO, tu grubość F, to raczej taka bardziej cieńsza F-ka, można powiedzieć, cienka linia przy niewielkim dociśnięciu i troszkę więcej atramentu, kiedy tu dociśniemy mocniej. Za mocno docisnąłem, zresztą stalówka jest tylko zamoczona i pewnie stąd tutaj ten brak dobrego przepływu atramentu wystąpił, natomiast odwrócona stalówka nic nie drapie i pisze ładnie, cieniutko. Podsumowując, można powiedzieć, że to model nawiązujący do klasycznych czasów dla wszystkich tych, którzy cenią sobie taki wygląd nawiązujący do właśnie lat 10. i 20. ubiegłego wieku, a więc pióro ładnie wyglądające, dobrze piszące. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.